Lekcja 1. Potencjał ludzi. Powinniśmy skupić się na potencjale wszystkich naszych ludzi. Jest to niezbędne do zbudowania lepszej przyszłości. Zdecydowanie. Inwestując w jednostki i społeczności, stwarzamy wszystkim możliwości rozwoju. Tak, umożliwianie ludziom osiągnięcia pełni potencjału prowadzi do bardziej innowacyjnego i produktywnego społeczeństwa. Dokładnie. Chodzi o dostrzeganie mocnych stron i wspieranie innych, aby pomóc im odnieść sukces. Wierzę, że budowanie kultury współpracy i wzajemnego wsparcia może mieć istotne znaczenie. Zdecydowanie. Kiedy ludzie czują się doceniani i wspierani, chętniej angażują się w działania pozytywne. Ważne jest stworzenie środowiska, w którym każdy ma szansę zabłysnąć i podzielić się swoim talentem. Nie mogłabym się bardziej zgodzić. Razem możemy stworzyć doskonalszą Unię, wspierając się nawzajem. Tak, skupmy się na inicjatywach, które promują wzrost i integrację dla wszystkich. Lekcja 2. Eksploracja w poszukiwaniu zwierząt domowych. Stworzyłam dla mojego pupila przestrzeń, w której może się bawić i eksplorować. To niezwykle ważne dla jego szczęścia. To wspaniale. Zalozę się, że twój pupil to uwielbia. Wydzielone miejsce robi ogromną różnicę. Tak, zauważyłem, że są o wiele bardziej aktywne i ciekawe świata, gdy mają przestrzeń do swobodnego poruszania się. Zdecydowanie. Zwierzęta rozwijają się najlepiej, gdy mogą wchodzić w interakcję ze swoim otoczeniem i odkrywać nowe rzeczy. Myślę, że pomaga to również zwalczać nudę i zapewnia dzieciom stymulację umysłową. Tak, to niezbędne dla ich ogólnego dobrostanu. Jakie aktywności oferujecie w tym miejscu? Aby utrzymać zainteresowanie dzieci, dodałam elementy do wspinania się i zabawki. Brzmi fantastycznie. Chętnie zobaczę, jak będę współdziałać ze wszystkim, co skonfigurujesz. Na pewno podzielę się kilkoma filmikami. Oglądanie ich gry jest niesamowitą zabawą. Lekcja 3. Unikanie bólu. Czasami to, co moglibyśmy rozsądnie zrobić, żeby uniknąć bólu, jest naszą porażką. To złożona koncepcja. Tak, to zdanie skłania do refleksji. To ciekawe, jak nasze wybory mogą nas chronić lub hamować. Dokładnie. Czasami strach przed porażką powstrzymuje nas przed podjęciem niezbędnego ryzyka dla rozwoju. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że dyskomfort może prowadzić do cennych lekcji i rozwoju osobistego. Zdecydowanie. Stawianie czoła wyzwaniom często pomaga nam budować odporność i siłę. Tak, to równowaga między unikaniem niepotrzebnego bólu a stawianiem czoła wyzwaniom. Myślę, że niezwykle ważne jest zastanowienie się nad swoimi doświadczeniami i wyciągnięcie z nich wniosków, niezależnie od tego, czy były dobre, czy Zdecydowanie. złe. Każde doświadczenie może nas czegoś cennego nauczyć, jeśli tylko jesteśmy na nie otwarci. Pamiętajmy o tym, gdy stajemy przed nowymi wyzwaniami. To pomaga nam się rozwijać i ewoluować. Lekcja 4. Zabezpieczanie wczesnych transakcji. Tak, najlepiej jest zabezpieczyć sobie wczesne oferty lotów. Planowanie z wyprzedzeniem może pozwolić zaoszczędzić sporo pieniędzy. Zdecydowanie. Zawsze staram się rezerwować bilety z wyprzedzeniem, żeby uniknąć podwyżek cen w ostatniej chwili. Dokładnie. Daje ci to spokój ducha, wiedząc, że twoje plany podróży są już ustalone. Ponadto wczesna rezerwacja często daje większy wybór lotów i noclegów. Tak,
To miłe, że masz możliwość wyboru najlepszej trasy, która odpowiada Twoim potrzebom. Nie zapomnij sprawdzić renomowanych stron internetowych poświęconych podróżom. Pomaga Ci one znaleźć najlepsze oferty. Zdecydowanie. Porównanie różnych stron może przynieść znaczne oszczędności i lepsze wybory. Zawsze sprawdzam opinie i oceny, aby mieć pewność, że dokonuję rezerwacji u godnego zaufania usługodawcy. To mądre podejście. Ważne jest, aby przeprowadzić rozeznanie, zanim podejmiesz jakiekolwiek zobowiązania. Lekcja 5. Artykuły toaletowe podróżne. Jasne. A co z kosmetykami? Zawsze warto pamiętać o zabraniu ze sobą szamponu w rozmiarze podróżnym i innych niezbędnych rzeczy. Oczywiście, produkty w rozmiarze podróżnym oszczędzają miejsce w bagażu i są wygodne podczas krótkich podróży. Tak. Dodatkowo pomagają uniknąć kłopotów z odprawą bagażu z przedmiotami o niestandardowych gabarytach. Dokładnie. Uważam też, że spakowanie małej kosmetyczki ułatwia utrzymanie porządku. Świetny pomysł. Zazwyczaj robię sobie listę kontrolną, żeby mieć pewność, że niczego ważnego nie zapomnę. Ja robię to samo. Planowanie naprawdę pomaga przy pakowaniu się na wyjazd. Pewnie. Upewnimy się, że mamy wszystko gotowe przed naszą kolejną przygodą. Tak, bycie zorganizowanym pozwala nam skupić się bardziej na przyjemnościach podróży, niż na martwieniu się o szczególe. Zdecydowanie. Już nie mogę się doczekać, dokąd zaprowadzi nas nasza kolejna podróż. Lekcja 6. Akcenty w Anglii. Wiesz, w Anglii mówią po angielsku, ale mają akcent, który różni się od akcentu kanadyjskiego, co jest dość interesujące. Tak, rzeczywiście. Różnorodność akcentów w Wielkiej Brytanii może być fascynująca, a każdy z nich ma swój niepowtarzalny urok. Zdecydowanie. Uwielbiam to, jak akcenty potrafią tak wiele powiedzieć o czyimś pochodzeniu i przeszłości. Dokładnie. Nawet w samej Anglii można znaleźć tak wiele różnych akcentów, od Cockney po Georgię. A jest jeszcze akcent kanadyjski, który ma swoje niuanse i brzmi bardzo przyjaźnie. Tak, interesujące jest to, jak różne są wymowy niektórych słów. Na przykład about brzmi w Kanadzie bardziej jak abat. Jasne. To niesamowite, jak język ewoluuje w zależności od geografii i kultury. Zdecydowanie. Myślę, że akcenty dodają charakteru rozmowom i czynią je bardziej kolorowymi. Jasne. Byłoby super podróżować i doświadczyć na własne oczy wszystkich tych różnych akcentów. Lekcja 7. Urządzenia elektroniczne. Skoro mowa o butach, co z urządzeniami elektronicznymi, takimi jak smartwatche? Wygląda na to, że są teraz wszędzie. Naprawdę, smartwatche stale się tak popularnym dodatkiem, że nie służą już tylko do wskazywania godziny. Dokładnie. Monitorują kondycję, stan zdrowia, a nawet pozwalają otrzymywać powiadomienia bez wyjmowania telefonu. Tak, to wygodne, zwłaszcza gdy jesteś zajęty lub ćwiczysz. Pozwala z zakup. Mam. Myślę, że przydałoby mi się to do śledzenia moich treningów i codziennych aktywności. Brzmi jak świetny plan. Poza tym,
Teraz są dostępne w tak wielu stylach, że na pewno znajdziesz taki, który pasuje do twojej osobowości. Zdecydowanie. Podoba mi się pomysł posiadania czegoś, co jest zarówno funkcjonalne, jak i stylowe. Myślę, że smartwatche mogą również zachęcać do aktywności, przypominając o ruchu. To prawda. To jak mieć osobistego trenera na nadgarstku. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak się rozwiną. Lekcja 8. Modne kody. Słyszałem, że w centrum miasta otworzył się nowy sklep, w którym sprzedaje się modne ubrania. Podobno jest bardzo stylowy. Brzmi ekscytująco. Uwielbiam odkrywać nowe miejsca na zakupy, zwłaszcza w poszukiwaniu unikatowych przedmiotów. Tak. Zawsze miło jest znaleźć coś, co się wyróżnia i dodaje odrobinę stylu do twojej garderoby. Dokładnie. Poza tym wspieranie lokalnych firm to świetny sposób na zaangażowanie się w życie społeczności. Zdecydowanie. Myślę, że powinniśmy to razem sprawdzić. To może być fajny dzień na mieście. Jestem za. Zawsze przyjemnie robi się zakupy z przyjacielem, który może podzielić się szczera opinia. Jasne. Możemy przymierzać różne stroje i zobaczyć, w którym dobrze wyglądamy. Nie mogę się doczekać. Zaplanujmy wypad w ten weekend i zobaczmy, jakie modne znaleziska uda nam się znaleźć. Brzmi jak plan. Nie mogę się doczekać. Zakupowe przygody są zawsze najlepsze. Lekcja 9. Inicjatywy dotyczące profesjonalnych wycieczek. Dla gracza poparcie opinii publicznej może okazać się kluczowe, zwłaszcza gdy walczy o uznanie. Tak, i często utrzymanie takiego wizerunku kosztuje graczy sporo, co może być nie lada wyzwaniem. Dokładnie. Główną inicjatywą Kinga było zorganizowanie profesjonalnej trasy, co naprawdę odmieniło sytuację sportowców. To prawda, dało graczom platformę do zaprezentowania swoich umiejętności i zdobycia większej rozpoznawalności. Tak. Stworzyło to również możliwości dla młodszych graczy, do których mogli aspirować, co jest ważne dla rozwoju tego sportu. Zdecydowanie. Profesjonalna trasa koncertowa pomaga podnieść rangę całego sportu i przyciągnąć więcej fanów. Ponadto zachęca do sponsorowania i partnerstwa, które są niezbędne dla stabilności finansowej sportowców. Tak, im więcej wsparcia otrzymają sportowcy, tym bardziej mogą skupić się na swoich wynikach, a nie na presji finansowej. Uważam, że jest to istotny aspekt rozwoju sportu, gdyż tworzy zrównoważone środowisko dla wszystkich zaangażowanych. Lekcja 10. Planowanie wakacji. Hej, myślałeś już o swoich następnych wakacjach? Rozważałem odwiedzenie nowego miejsca. Tak, marzyłam. Marzyłam o zwiedzaniu miejsca z pięknymi krajobrazami i bogata kultura. Brzmi niesamowicie. Masz na myśli jakieś konkretne miejsce, które chciałbyś odwiedzić? Myślę o wycieczce do Włoch. Historia, sztuka i jedzenie są tam tak kuszące. Włochy brzmią idealnie. Krajobrazy zapierają dech w piersiach, a kuchnia podobno jest nie z tego świata. Absolutnie. Nie mogę się doczekać, aż spróbuję autentycznych makaronów i lodów prosto od producenta. To zdecydowanie pozycja obowiązkowa. Poza tym zwiedzanie zabytków takich jak Koloseum byłoby niezapomniane. Tak, chcę zanurzyć się w tamtejszej kulturze,
a może nawet wziąć udział w kursie gotowania, kiedy już tam będę. Brzmi jak fantastyczny pomysł. Nauka gotowania tradycyjnych potraw byłaby świetną zabawą. Lekcja 11. Wizerunek publiczny sportowca. Status sportowca w oczach opinii publicznej sprawia, że jego kariera staje się o wiele bardziej zauważalna. Czyż nie? Zdecydowanie. Sposób, w jaki są postrzegani, może wpłynąć na ich poparcie i ogólny sukces w sporcie. Tak, Wizerunek publiczny może być mieczem obosiecznym, przynosi sławę, ale też dużą uwagę. Dokładnie. Dla sportowców niezwykle ważne jest dbanie o swój wizerunek, aby utrzymać wsparcie fanów. Myślę, że dobry zespół zajmujący się public relations może naprawdę pomóc w pokonaniu tych wyzwań. Zdecydowanie. Odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu postrzegania sportowców przez opinię publiczną. Może to również wpływać na sposób, w jaki radzą sobie w życiu osobistym, co może być bardzo stresujące. Tak, pogodzenie sławy z życiem osobistym nie jest łatwym zadaniem i często wymaga dużej dyscypliny. zdecydowanie. Ciekawie jest obserwować, jak niektórzy sportowcy radzą sobie świetnie w świetle reflektorów, a inni mają z tym problem. Lekcja 12. Filozofowie greccy. Czy wiesz, że niektórzy filozofowie żyli w Egipcie prawie 2000 lat temu? To fascynujące, kiedy pomyślimy o ich wpływie. Tak, niesamowite jest, jak ci myśliciele ukształtowali podstawy filozofii zachodniej. Dokładnie. Filozofowie tacy jak Platon i Arystoteles mieli tak głębokie idee, że do dziś pozostają aktualne. Również niektórzy greccy filozofowie mieli związki z mysła egipska, co jest dość intrygujące. Tak, Mieszanie się kultur doprowadziło do bogatych dyskusji filozoficznych i rozwoju wiedzy. Zdecydowanie. To niesamowite, jak te interakcje przyczyniły się do rozwoju różnych dziedzin, w tym nauki i etyki. Myślę, że ważne jest, aby uświadomić sobie wpływ tych historycznych postaci na współczesne społeczeństwo. Zdecydowanie. Ich idea wciąż nas inspiruje i zachęca do krytycznego myślenia o świecie. Przyjrzyjmy się bliżej ich naukom i sprawdźmy, jak odnoszą się one do współczesnych problemów. Lekcja 13. Jakość mięsa. A jak z jakością mięsa w tym nowym sklepie spożywczym? Czy jest dobrej jakości? Tak, słyszałem, że ma dział mięsny, w którym codziennie można kupić świeżę, wysokiej jakości kawałki mięsa. miło to słyszeć. Dostęp do wysokiej jakości mięsa ma ogromne znaczenie w gotowaniu. Oczywiście, pozwala na przygotowanie pysznych, sycących i zdrowych posiłków. Uwielbiam gotować ze świeżych składników. To naprawdę wzbogaca smak każdej potrawy. Tak, poza tym, wiedza o pochodzeniu jedzenia dodaje pewności siebie podczas gotowania. Jasne. Myślę, że powinniśmy razem odwiedzić ten sklep i sprawdzić ich asortyment. Świetny pomysł. Chętnie zobaczę, co mają w ofercie i może kupię jakieś składniki na pyszne kolacje. Tak, Zróbmy listę rzeczy, których potrzebujemy i zróbmy z tego przyjemną wyprawę zakupową. Lekcja 14. Życie w niebezpieczeństwie. Życie Salmana Rushdieego jest zagrożone. To poważny temat, który uwypukla wyzwania, z jakimi mierzą się pisarze i artyści. Tak,
To rzeczywiście jest alarmujące. Nagle znalazłem się metaforycznie wśród tych, którzy rozumieją Cezar wolności wypowiedzi. Dokładnie. Zagrożenie dla jego życia jest dobitnym przypomnieniem, jak ważna jest ochrona głosów twórczych. Zdecydowanie. Wspieranie tych, którzy bronią swoich przekonań, jest niezwykle ważne, nawet w obliczu niebezpieczeństwa. Podziwiam jego odwagę, że mimo ryzyka kontynuuje pisanie. Wymaga to ogromnej siły i przekonania. Tak, jego historia jest dowodem na sile literatury i jej wpływ na społeczeństwo. Zdecydowanie. Musimy bronić wolności słowa i zapewnić artystom możliwość wyrażania siebie bez strachu. Zdecydowanie. Porozmawiajmy więcej o tym, jak możemy zwiększyć świadomość społeczną w tej sprawie. Brzmi jak świetny plan. Razem możemy pomóc promować kulturę zrozumienia i szacunku dla ekspresji twórczej. Lekcja 15. Wizualizacja sukcesu. Wizualizacja sukcesu i wcześniejsze ćwiczenia są niezbędne, naprawdę pomagają w przygotowaniu się do każdego wyzwania. Brzmi pomocnie. Jasny obraz tego, co chcesz osiągnąć, może wiele zdziałać. Dokładnie. To buduje pozytywne oczekiwania i może znacząco zwiększyć Twoją pewność siebie. Tak, myślę, że ważne jest również regularne ćwiczenie, aby wzmocnić tę wizualizację. Zdecydowanie. Powtarzanie pomaga utrwalić umiejętności i sprawia, że czujesz się bardziej komfortowo, gdy nadejdzie odpowiedni moment. Zgadzam się. Czy masz jakieś konkretne techniki wizualizacji? Lubię poświęcić kilka minut dziennie na wyobrażanie sobie, że osiągam swoje cele. To naprawdę mnie motywuje. To świetne podejście. Myślę, że połączenie wizualizacji z praktyką może przynieść niesamowite rezultaty. Tak, zachęcajmy się nawzajem do stosowania tych technik i obserwujmy nasze postępy. Lekcja 16. Zakupy spożywcze. Po napełnieniu 3 dużych wiader świeżymi produktami poszedłem zapłacić za nie i wziąłem kilka przepisów. Brzmi jak owocne zakupy. Jakie przepisy znalazłeś? Okryłam kilka przepisów, w których wykorzystuje się składniki sezonowe. Nie mogę się doczekać, aż spróbuję przygotować smażone warzywa i treściwą zupę. Brzmi pysznie. Użycie świeżych produktów zawsze wzbogaca smak każdego dania. Zdecydowanie. Uwielbiam wiedzieć, skąd pochodzą moje składniki, dzięki temu gotowanie staje się bardziej satysfakcjonujące. Tak, poza tym gotowanie ze świeżych składników to świetny sposób na zdrowsze odżywianie. Jasne, to także świetny sposób na eksperymentowanie w kuchni i próbowanie nowych rzeczy. Zdecydowanie. Chętnie dołączę do Was na sesję gotowania. Brzmi jak świetna zabawa. Byłoby wspaniale. Możemy to zamienić w małą imprezę kulinarną i zaprosić znajomych. Lekcja 17. Próbowanie nowej fryzury. Cześć! Myślę o wypróbowaniu nowej fryzury. Masz jakieś sugestie? Brzmi ekscytująco. Myślałaś o krótszym cieciu albo dodaniu kilku warstw. Zastanawiałam się nad warstwami, zwłaszcza, że dzięki nim moje włosy mogą zyskać więcej objętości i ruchu. Zdecydowanie. Warstwy mogą wiele zmienić i daje też duża swobodę stylizacji. Zastanawiam się też nad nowym kolorem.
Coś wyrazistego mogłoby być ciekawym pomysłem. Tak, zmiana koloru może całkowicie odmienić twój wygląd. Masz już jakiś konkretny odcień na myśli? Kłaniam się ku głębokiemu burgundowi. Myślę, że ładnie uzupełni mój odcień skóry. Wyglądałoby fantastycznie. To soczysty kolor, który jest jednocześnie wyrazisty i wyrafinowany. Mam taką nadzieję. Chyba wkrótce umówię się do salonu, żeby omówić dostępne opcje. Lekcja 18. Kolorowe długopisy. Spójrz na te kolorowe długopisy. Są takie żywe i zabawne. Czysto niesamowite, jak kolorowe długopisy mogą rozjaśnić twoje miejsce pracy i sprawić, że pisanie stanie się przyjemniejsze. Oczywiście, kolorowe długopisy mogą nadać notatkom i przypomnieniom kreatywnego charakteru. Tak, dzięki temu porządkowanie myśli staje się bardziej angażujące i mniej monotonne. Uwielbiam używać różnych kolorów do różnych zadań. Pomaga mi to zachować porządek wizualny. To świetna strategia. Poza tym, pisanie jest przyjemniejsze, gdy masz do wyboru wiele kolorów. Dokładnie. Chyba zacznę ich używać w moim planerze, żeby był bardziej atrakcyjny wizualnie. Brzmi jak wspaniały pomysł. Kolorowy planer może naprawdę zainspirować cię do bycia na bieżąco. Nie mogę się doczekać, aż zacznę korzystać z tego nowego systemu. Dzięki niemu planowanie stanie się o wiele przyjemniejsze. Lekcja 19. Docenianie sztuki. Podziękowałem Amy i uśmiechnąłem się do niej. Powiedziałem jej, że bardzo mi się podobał obraz, który To namalowała. wspaniale. Zawsze milo jest docenić czyjś talent artystyczny. Co ci się w nim najbardziej podobało? Kolory były tak żywe, a sposób, w jaki uchwyciła światło, był imponujący. Wydawało się, że zdjęcia żyją. Brzmi pięknie. Sztuka ma moc wywoływania emocji i wywoływania rozmów. Dokładnie. Myślę, że to niesamowite, jak jeden element potrafi opowiedzieć historię i połączyć ludzi. Zdecydowanie. Uwielbiam rozmawiać o sztuce z przyjaciółmi. Ciekawie jest poznać różne perspektywy. Tak, każdy interpretuje sztukę na swój własny, niepowtarzalny sposób, co czyni ją jeszcze bardziej wyjątkową. Zgadzam się. Zaplanujmy wkrótce wizytę w lokalnej galerii, żeby wspólnie odkrywać więcej sztuki. Świetny pomysł. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę, jakie nowe utwory odkryjemy i o których porozmawiamy. Lekcja 20. Wpływ mediów. Prawie wszyscy psychologowie zgadzają się obecnie, że przemoc w telewizji przyczynia się do agresywnych zachowań w życiu codziennym. To ważne stwierdzenie. Niepokojące jest to, jak media mogą wpływać na nasze działania i myśli. Tak, ważne jest, aby być świadomym treści, które konsumujemy i ich potencjalnego wpływu na nasze zachowanie. Zdecydowanie. Dyskusje na temat edukacji medialnej są kluczowe, zwłaszcza dla młodszej widowni. Uważam, że rodzice powinni pomagać swoim dzieciom zrozumieć to, co oglądają. Zdecydowanie. Nauka krytycznego myślenia o mediach może pomóc dzieciom skuteczniej przetwarzać to, co widzą. Zdecydowanie. Chodzi o znalezienie równowagi między rozrywką a zrozumieniem przesłania. Zgadzam się. Nadal promujmy odpowiedzialną konsumpcję mediów, aby budować zdrowsze społeczeństwo. Tak,
Takie rozmowy mogą prowadzić do większej świadomości i pozytywnych zmian w sposobie konsumpcji mediów. Lekcja 21. Preferencje dotyczące wyglądu ciała. Ciekawe, jak różne mogą być preferencje co do typu sylwetki. Wielu mężczyzn preferuje wygląd kobiet, które nie są aż tak szczupłe. Tak, to fascynujący temat. Pokazują, jak kanony piękna mogą się różnić w zależności od kultury i osoby. Dokładnie. To naprawdę podkreśla różnorodność tego, co ludzie uważają za atrakcyjne. Myślę, że ważne jest, aby doceniać różne typy sylwetki i pamiętać, że piękno występuje w wielu formach. Zdecydowanie. Akceptacja ciała i pozytywne nastawienie może pomóc ludziom poczuć się pewniej we własnej skórze. Tak, chodzi o promowanie samoakceptacji i docenianie naszych wyjątkowych cech. Zdecydowanie. Mam nadzieję, że w społeczeństwie będzie się rozwijać coraz więcej rozmów na temat różnorodności ciała. Zgadzam się. Wybierajmy inicjatywy promujące pozytywne podejście do ciała i kwestionujące nierealistyczne standardy. Zdecydowanie. Razem możemy pomóc promować bardziej inkluzywne postrzeganie piękna. Lekcja 22. Rustykalny urok w pensjonatach. Interesują mnie preferencje co do rodzaju noclegu ze śniadaniem. Coś o rustykalnym uroku byłoby idealne. Brzmi cudownie. Rustykalny pensjonat może zapewnić tak przytulna i gościnna atmosferę. Dokładnie. Uwielbiam pomysł pobytu w miejscu, które jest przytulne i ma charakter. Tak, ponadto wiele rustykalnych miejsc oferuje piękne, naturalne otoczenie, co dodatkowo wzbogaca wrażenia. Zgadzam się. Wyobraź sobie, że budzisz się przy śpiewie ptaków i zapachu świeżej kawy w urokliwym otoczeniu. To byłoby niesamowite. To idealny sposób na relaks i ucieczkę od zgiełku codziennego życia. Zdecydowanie. Masz na myśli jakieś konkretne miejsca, które pasują do tego opisu? Słyszałem wiele dobrego o tym uroczym miasteczku słynącym z malowniczych widoków i serdecznej gościnności. Brzmi idealnie. Zaplanujmy wycieczkę i zobaczmy, jakie rustykalne skarby możemy tam odkryć. Lekcja 23. Współpraca globalna. Globalna współpraca na rzecz wspólnego rozwiązania tego problemu jest niezwykle istotna, jednoczy nas bowiem wokół wspólnej sprawy. Zdecydowanie, kiedy kraje współpracują, mogą dzielić się zasobami i wiedzą, aby tworzyć skuteczne rozwiązania. Tak, to inspirujące, jak międzynarodowe wysiłki mogą prowadzić do znaczących zmian. Zdecydowanie. Wspólna praca pokazuje, że jesteśmy silniejsi, gdy jednoczymy się dla dobra ogółu. Myślę, że musimy uznać naszą wspólną odpowiedzialność za stawianie czoła globalnym wyzwaniom. Tak, każdy, nawet najmniejszy wysiłek się liczy, a wspólne działanie może przynieść znaczący postęp. Zdecydowanie. Wspierajmy globalną współpracę i inicjatywy promujące jedność. Zgadzam się. Razem możemy coś zmienić i stworzyć lepszą przyszłość dla wszystkich. Zdecydowanie. Jestem podekscytowany możliwościami, jakie daje współpraca ponad granicami. Lekcja 24. Organizacja niezbędnych rzeczy.
Posiadanie przegródek na najpotrzebniejsze rzeczy jest bardzo pomocne, ponieważ pozwala zachować porządek i zapewnia łatwy dostęp. Brzmi idealnie. Organizacja może naprawdę usprawnić nasze codzienne czynności i zredukować stres. Tak, kiedy wszystko ma swoje miejsce, łatwiej znaleźć to, czego potrzebujesz, kiedy tego potrzebujesz. Zdecydowanie. Myślę, że dzięki temu pakowanie się na wyjazdy jest o wiele prostsze i bardziej efektywne. Zdecydowanie. Uwielbiam używać małych woreczków na kosmetyki i inne niezbędne rzeczy, żeby mieć je posegregowane. Świetny pomysł. Gdzie mogę znaleźć takie woreczki do organizacji? Widziałam naprawdę fajne opcje w lokalnych sklepach, jest też wiele sklepów internetowych. Świetnie. Sprawdzę jej i zobaczę, co sprawdzi się u mnie najlepiej. Świetnie. Pomóżmy sobie nawzajem zachować porządek, to może znacznie ułatwić nam życie. Lekcja 25. Jeden naród, jeden lud. Czy staniemy się jednym narodem, jednym ludem o wspólnym przeznaczeniu, czy nie? To głębokie pytanie. Naprawdę, idea jedności wśród różnych grup jest niezbędna do zbudowania silniejszego społeczeństwa. Zdecydowanie. Akceptacja naszych różnic i dążenie do wspólnych celów może stworzyć bardziej harmonijny świat. Tak, chodzi o wzajemne zrozumienie i szacunek, pomimo naszego zróżnicowanego pochodzenia. Myślę, że kluczem do osiągnięcia tej jedności jest wspieranie dialogu i współpracy. Zdecydowanie, kiedy działamy razem, możemy stawić czoła wyzwaniom i budować lepsza przyszłość. Zdecydowanie. Wspierajmy inicjatywy promujące inkluzywność i celebrujmy nasze wspólne człowieczeństwo. Zgadzam się. Razem możemy wywrzeć znaczący wpływ i zainspirować innych do dołączenia do nas w tej podróży. Tak, jestem podekscytowany możliwościami, jakie się pojawiają, gdy działamy razem. Lekcja 26. Niepowtarzalny urok krajów. Każdy kraj ma swój własny, niepowtarzalny urok, a ja zawsze chciałam odwiedzić te, które mają bogatą kulturę i historię. Brzmi wspaniale. Podróżowanie do różnych krajów może otworzyć oczy na tak wiele różnych stylów życia. Dokładnie. Myślę, że poznawanie lokalnych tradycji i kuchni to jedna z najlepszych części podróżowania. Zdecydowanie. Każde miejsce ma swój własny klimat, od ulicznego jedzenia po tradycyjne festiwale. Tak. Słyszałem, że w takich miejscach jak Włochy i Japonia panują fascynujące zwyczaje i pyszne jedzenie. Naprawdę, chętnie poznałbym targowiska w tych krajach i spróbował autentycznych potraw. To byłoby niesamowite. Myślę, że zanurzenie się w lokalnej kulturze uczyniłoby to doświadczenie jeszcze bardziej niezapomnianym. Zdecydowanie. Chodzi o nawiązanie kontaktu z ludźmi i zrozumienie ich stylu życia. Nie mogę się doczekać, aż zacznę planować wycieczki i odkrywać te wyjątkowe miejsca. Lekcja 27. Preferencje fotograficzne. Czy przy różnych ustawieniach masz ulubiony obiekt do fotografowania? Uwielbiam uwieczniać naturę. Piękno krajobrazów i dzikiej przyrody zawsze mnie inspiruje. Brzmi wspaniale. Fotografowanie przyrody może być tak satysfakcjonujące, zwłaszcza gdy uda się złapać idealne światło. Tak,
Lubię wędrować po malowniczych miejscach i robić zdjęcia zapierających dech w piersiach widoków po drodze. Założę się, że te chwile są magiczne. Lubię fotografować miejskie krajobrazy ze względu na ich energię i żywotność. Fotografia miejska ma swój urok. Architektura i życie uliczne potrafią opowiadać fascynujące historie. Dokładnie. Myślę, że zarówno przyroda, jak i miejskie krajobrazy oferują unikalne spojrzenie na życie. Tak, chodzi o dostrzeganie piękna w różnych otoczeniach. Wolisz zdjęcia spontaniczne czy pozowane? Wolę spontaniczne zdjęcia. Często udaje się na nich uchwycić prawdziwe emocje i chwile, które opowiadają jakąś historię. Lekcja 28. Przeglądanie w poszukiwaniu właściwego elementu. Przeglądałam kilka stron internetowych w poszukiwaniu nowych ubrań, ale jeszcze nie znalazłam tej odpowiedniej. To zawsze trochę frustrujące. Znalezienie dokładnie tego, czego szukasz w internecie. Może być trudne. Tak, chcę czegoś wyjątkowego, co się wyróżnia, ale jednocześnie idealnie pasuje do mojego stylu. Rozumiem. Ważne jest, żeby czuć się komfortowo i pewnie w tym, co się nosi. Dokładnie. Znalazłeś ostatnio jakieś dobre sklepy internetowe, które mógłbyś polecić? Niedawno odkryłam butik, który oferuje szeroką gamę modnych ubrań. Ich asortyment jest naprawdę imponujący. Brzmi obiecująco. Chętnie bym to sprawdził. Znalezienie odpowiedniego dopasowania może być przełomem. Zdecydowanie. Poza tym mają świetne opinie klientów, co zawsze jest uspokajające. Doceniam Twoją pomoc. Szukajmy dalej, aż znajdziemy coś, co nas ekscytuje i inspiruje. Lekcja 29. Odwiedzanie rodziny. Niedługo odwiedzie rodzinę. Dawno ich nie widziałam. Brzmi nieźle. Gdzie oni mieszkają? Mieszkają w małym miasteczku otoczonym piękną przyrodą. To spokojne miejsce, w którym można odpocząć. Jak cudownie. Spędzanie czasu z rodziną w spokojnym otoczeniu brzmi idealnie. Tak. Nie mogę się doczekać, żeby się spotkać i spędzić razem trochę czasu. Świetnie. Czy masz jakieś specjalne plany na tę wizytę? Mam nadzieję, że wybiorę się z nimi na pieszą wędrówkę, a może nawet zorganizuję rodzinnego grilla na podwórku. To brzmi jak wspaniały sposób na budowanie więzi. Aktywność na świeżym powietrzu zawsze zbliża ludzi. Oczywiście, nie mogę się doczekać, aż będę mogła dzielić się historiami i śmiać się przy grillu. Lekcja 30. Unikalny styl. Chcę czegoś wyjątkowego i przyciągającego wzrok, co idealnie odzwierciedli mój styl. To wspaniale podejście. Wyrażanie siebie poprzez modę może być bardzo inspirujące. Tak. Wierzę, że ubrania powinny opowiadać historię o tym, kim jesteś i co kochasz. Zdecydowanie. Masz już konkretny styl, czy jesteś otwarty na różne opcje? Jestem otwarta na eksperymenty, ale zdecydowanie skłaniam się ku wyrazistym kolorom i ciekawym wzorom. Brzmi fantastycznie. Odważne wybory potrafią naprawdę zrobić wrażenie i rozjaśnić każdą stylizację. Dokładnie. Myślę, że fajnie jest mieszać i dopasowywać różne elementy, żeby stworzyć coś naprawdę wyjątkowego. Pewnie. Pójdźmy razem na zakupy, żebyśmy mogli znaleźć ubrania, które odzwierciedlają twój styl.
Bardzo chętnie. Opinia przyjaciela zawsze sprawia, że zakupy są przyjemniejsze.